fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero chiuso in me, il nome mio nessun saprà, e l'anda sulla tua bocca lo dirò. Dzień dobry Państwu. Spotykam się dzisiaj z wybitnym tenorem polskim, artystą zasłużonym dla polskiego teatru, dla polskiej opery, owianym sławą wielkich występów, wielkich kreacji. Prywatnie jest to mój kochany teść i chcemy dzisiaj porozmawiać o jednej z oper, która jest dla niego bardzo ważna w jego karierze artystycznej. Chcemy porozmawiać o Tannhäuserze Ryszarda Wagnera. Gwoli krótkiego wprowadzenia, Tannhäuser to jest jedna z kluczowych oper dla niemieckiego romantyzmu. Opowieść o konflikcie między światem zmysłowości a światem duchowej czystości, między miłością ziemską, miłością idealną. Główny bohater, rycerz i śpiewak Tannhäuser, jest rozdarty między urokami świata Wenus, miłością cielesną, a duchową odnową i czystą miłością Elżbiety. Jest to rola, która jest niezwykle wymagająca, zarówno wokalnie, jak i aktorsko, która stawia przed śpiewakiem konieczność połączenia wielkiej siły głosu, wytrzymałości, wielkiej ekspresji emocjonalnej. Dla mojego teścia Romana Węgrzyna rola Tannhäusera była jednym z kamieni milowych w jego karierze. Po latach intensywnego rozwoju w repertuarze lirycznym i dramatycznym po raz pierwszy zderzył się z tą partią w Operze Poznańskiej w 1967 roku w inscenizacji Roberta Satanowskiego. Jest to o tyle też przełomowy moment, że do tego momentu, po II wojnie światowej, Wagner właściwie nie był wystawiany w Polsce ze względu na to, iż nazizm niemiecki wpisał właściwie Wagnera w całą otoczkę propagandową, która była związana z wojną. W moim osobistym przekonaniu, zupełnie wbrew przekonaniom osobistym Wagnera, który oczywiście już dawno nie żył, natomiast takie były fakty, więc to odium się ciągnęło i przyszedł moment, że po wielu, wielu latach od wojny zdecydowano się powrócić do jego repertuaru i tutaj rzeczywiście wybór padł na Tannhäusera. O tyle ciekawe jest to, że również postać dyrektora Roberta Satanowskiego też jest związana w jakiś sposób z wojną, w tym sensie, że mało osób wie, ale on był żołnierzem, on walczył i również tutaj miał swoje doświadczenia. Koniec końców ta partia została zaproponowana mojemu teściowi, on się na to zgodził i ta inscenizacja Tannhäusera odniosła gigantyczny sukces, który tak naprawdę zapoczątkował wielką karierę Romana Węgrzyna, mojego teścia, ponieważ zaraz potem mógł spróbować swoich sił w ojczyźnie Wagnera w Niemczech, co wtedy w tamtych czasach było wielkim ewenementem, ponieważ no jak wiemy, była zimna wojna i ta wymiana pomiędzy blokiem komunistycznym i blokiem kapitalistycznym, czy światem zachodu i wschodu, była bardzo skromna i różnie na to patrzono. Tato, pytanie do ciebie. Czym dla ciebie w twojej karierze jest Tannhäuser? Jak byś to opisał? Dzięki tej premierze, która się odbyła właśnie w Poznaniu, dzięki niej ja właściwie dostałem później od razu propozycję do Teatru Wielkiego, w którym pracowałem przez 25 lat.
Sama ta partia Tannhäusera była dla mnie zupełnie obca, bo tak jak mówiliśmy, przez 20 lat w ogóle nie było, w żadnym teatrze nie było żadnej opery. I w związku z tym ja właściwie nie wiedziałem w ogóle dobrze, jak to jest. Ale miałem w ogóle w życiu ogromne szczęście, bo powiedzmy, zaczynałem w Krakowie i w operece. Dzięki temu miałem dużą, że tak powiem, zdolność grania na scenie, co właśnie było bardzo potrzebne później tej partii Tannhäusera. Tak. Potem przeszedłem do opery w Krakowie przez jakieś 4 lata, także ta premiera w Poznaniu to właściwie odbyła się gdzieś około 11 roku mojej w ogóle kariery w teatrze. W wokalnej szkole po prostu doszło do tego, że ja mogłem tą operę, bo mniej więcej tradycyjnie, jeżeli chodzi o muzykę operową, to tradycyjnie wszyscy myślą, że właściwie śpiewać w operze Tannhäusera czy w ogóle Wagnera, to do tego trzeba mieć jakiś wielki, ogromny głos, to do tego trzeba być w ogóle bardzo, bardzo wartościowym, że tak powiem, artystą. W Poznaniu takich pierwszoplanowych tenorów było 6, mniej więcej. Dyrektor Satanowski mnie tylko rok, ja tylko byłem w Teatrze Wielkim 1 rok. On mnie zaangażował, słysząc mnie po śpiewie w Krakowie, w Operze Krakowskiej. I teraz tak tych sześciu tenorów, wszyscy się bali śpiewać tego Tannhäusera, czyli tą muzykę. Dlaczego? No bo jeżeli to jest taki straszny, to wszyscy się bali, żeby nie potracić głosu czy coś takiego. W związku z tym, między innymi dyrektor Satanowski mnie zaproponował, ja się też bałem, ale on mówi, nie, da pan radę i tak dalej. I okazało się, że właśnie wcale ta muzyka nie, że tak powiem, nie szkodziła mojej technice śpiewu. Ja śpiewałem technicznie i po prostu im więcej śpiewałem, tym bardziej, że tak powiem, zaczęło mi się to lepiej ta partia wychodzić. Dyrektor Satanowski, ponieważ to była taka rewelacja na całą Polskę, że to dopiero pierwsza opera Wagnera, no to zjechało się wielu gości, a między innymi dyrektor Satanowski zaprosił tak samo rozmaitych muzycznych takich działaczy, czy tam dyrektorów nawet oper z NRF-u. I dzięki temu między innymi później ja dostałem propozycję zaśpiewania tego Tannhäusera. Ja śpiewałem Tannhäusera po polsku. Gdym zbudził się na pustym placu, ciemna była noc. Z oddali płynął głos anielskich pieni. O, jakże okrutnym zdał się śpiew! Zwiastować miał łaski święty strój, lecz mnie ból i cierpienie niósł. Uciekłem, dziki strach mnie poniósł dal. Gna mnie tak w ten dawnych wspomnień kraj, gdzie radość pnie i rozkosz wabi znów. Właśnie, Tak. to jest rzecz, którą może też warto powiedzieć, Tak, że mało w okresie, tego, i w to okresie właśnie- PRL-u w ogóle Tak. to był zwyczaj, że opery, te, które były operami zagranicznymi, Tak. one były tłumaczone, czyli na przykład Otello, czy nie wiem, Don Carlos, czy Tannhäuser,
był tekst tłumaczony na język polski, Tak. śpiewało się po polsku, co z jednej strony powodowało dalej problemy, no, zmieniało w każdym razie artykulację, bo język włoski, pod który Tak. była muzyka, język polski, no, są różnymi formami wydawania głosu. Natomiast w Tannhäuserze jeszcze oprócz tego, że jest ta różnica językowa, to jeszcze tutaj była kwestia sposobu śpiewu, bo taki bardzo tradycyjny sposób, który u Wagnera powstał, to jest ten Sprechgesang, czyli że Tak. taki deklamacjo śpiew. Tak. Natomiast twoim warsztatem był warsztat jednak bardziej belkantowy. Jak Tak. tutaj sobie z tym radziłeś, jak to wyglądało? No więc właśnie, ten niemiecki styl, to znaczy w jakim się niby w Niemczech powinno śpiewać Wagnera, to jest tak zwany Sprechgesang, tak, czyli mowa śpiew, taka, śpiewa się jak gdyby mową, mówiąc. Dla mnie to było fatalne, ta propozycja, dlatego że ja cały czas, moja szkoła to była właśnie belcanto włoskie takie. Piękny śpiew, taki łączony, wszystko, nierwany taki z żadnym tym. Więc tu miałem problemy. I teraz tak, w Polsce oczywiście ja śpiewałem moją metodą, to nikomu nie szkodziło. Natomiast jeżeli doszło do tego, że zacząłem śpiewać w Niemczech, to Niemcy próbowali mnie, że tak powiem, jak gdyby po swojemu trochę przekształcać. No niestety ja się nie dałem, bo to jak zacząłem tylko za bardzo, to mnie to mnie gardło bolało. Więc ja musiałem próbować. To znaczy nieraz w wielu wypadkach oszczędzałem się, ale w momencie jak już śpiewałem na scenie, to że tak powiem, wtedy zacząłem, że tak powiem, zawsze śpiewać swoją metodą. I dzięki temu Niemcom okazuje się, że publiczności to na pewno ten mój śpiew, to znaczy takie śpiewanie tej opery taką metodą belkanta, to się nawet podobało. Także ja na ogół otrzymywałem dość dobre, że tak powiem, wyniki, brawa i to wszystko. Natomiast tam niektórzy recenzenci, to oni tam zawsze na ten temat coś tam próbowali, że tak powiem, sobie napisać. Opera ta nabrała, że tak powiem, ogromny sukces w Poznaniu. I w związku z tym nawet, że tak powiem, odbyło się coś takiego z wielkim tupetem, to dyrektor Satanowski wszystko zrobił, ale później nawet na zakończenie to cała publiczność śpiewała 100 lat. Także to było ciekawe, taki bardzo dobra obsada aktorska wszystkich partii i tak dalej. Teraz jak ja dostałem propozycję zaśpiewania tej opery w Bonn, który był stolicą NRF-u. I w takim momencie dali mi czas, bo mniej więcej ja się musiałem nauczyć, że tak powiem, śpiewać to w języku niemieckim.
No i to była dla mnie już pierwsza rzecz, którą musiałem pokonać, jeżeli chodzi o tą operę. A czy ty znałeś język niemiecki wcześniej? Ja język niemiecki znałem, bo uczyłem się w szkole i już nie pamiętam, 2 albo 3 lata. No ale to nie było takie, dlaczego? To nie było na tyle dobre, bo ten język w tym Tannhäuserze jest takim starodawnym językiem, który jest nieraz zupełnie inaczej, jak się to, że tak powiem, normalnie mówi w tej chwili w Niemczech. No więc uczyłem się cały prawie rok. Będąc w Poznaniu, śpiewałem inne partie operowe, ale uczyłem się około roku. Przygotowałem się, miałem znajomych takich, oczywiście miałem takich znajomych, gdzie mnie pomagali nieraz, jeżeli chodzi o dykcję, albo jeżeli chodzi o sens właśnie ten, bo treść tego mniej więcej. No i wreszcie ładnie się ubrany, że tak powiem, wyszkolony dobrze, jadę do tych Niemiec i boję się ogromnie. Dlaczego? Bo z jednej strony jestem szczęśliwy, bo mi zaproponowali stawki, które są znacznie lepsze aniżeli stawki, które utrzymywałem w Polsce. I w związku z tym mam szansę, że jeżeli tam zaśpiewam i teraz dalej, Niemcy właśnie zrobili tak, bo u nas w Polsce normalnie to każdą operę śpiewa 2 tenorów. Jeden jest ewentualnie na taką ewentualność, aby ten jeden był chory, to ten drugi śpiewa. Czyli są przygotowani scenicznie 2. Te wszystkie prace sceniczne, one są wtedy no nie tak wyczerpujące, dlatego, bo jednak czasami się w jednym momencie się, że tak powiem, ćwiczy, a potem się czeka i kolega ćwiczy. Wprawdzie się siedzi, ale już nie trzeba ani śpiewać, on śpiewa to samo ciągle. Więc natomiast Niemcy, nie wiem dlaczego, ale wszędzie, gdziekolwiek bądź byłem zaangażowany, a zaangażowany byłem w trzech operach niemieckich, to wszędzie byłem obsadzany tylko jako jedna osoba. I to spowodowało właśnie, że ja właściwie musiałem chodzić codziennie na te próby. Próbować codziennie po kilka godzin, po tą partię. Przyjechałem tam i wszyscy Niemcy byli, jeżeli to takie moje wrażenia były, jakie. No ja się bałem. No dobrze, teraz przyjechałem tam, zostałem zaangażowany i dali mnie w teatr. Od razu powiedział, że tam niedaleko teatru jest taki pensjonat, w którym już oni zaplanowali dla mnie pokój. To był pensjonat, do którego trzeba było wejść kluczem. Do windy był klucz, który winda wjeżdżała do tego pensjonatu. To był jak gdyby w moim pojęciu pod takim jakimś nadzorem, że tam jednak tych gości zagranicznych dawali do takiego pensjonatu po to, żeby mieć kontrolę, co się z nim dzieje. Ja to wyraźnie wyczuwałem w pewnym momencie, bo jak przyjechał jeden kolega z Poznania i myśmy poszli, to nawet właściciel tego pensjonatu poszedł razem z nami. Jego ogromnie ciekawiło, gdzie my idziemy, co my robimy. Mało tego, że on nam jeszcze stawiał niektóre rzeczy tam razem stawiał i chodził z nami. Więc to było coś takiego. Poza tym,
jak w momencie ja wyczułem, że ten hotel jest bardzo, że tak powiem, drogi dla mnie i w związku z tym ja będę musiał, że tak powiem, prawie nic nie zarobię na tym Tannhäuserze, na tej operze, to w tej sytuacji poszedłem od razu do dyrekcji i żeby dyrekcja mnie gdzieś wynajęła jakieś mieszkanie, bo tam widziałem, że mieszkania są dużo tańsze. Mogli mi pokój z kuchnią wynająć gdzieś i ja bym wtedy miał co najmniej 3 razy tańsze ten pomieszczenie. Ale wtedy właśnie dyrekcja nagle powiedziała, ale nie, proszę pana, że była bardzo niechętna, żebym ja się wyprowadził z tego pensjonatu. I w związku z tym mówi, dobrze, nic, i dodali mi coś 800 czy 1000 marek po to, żebym ja jeszcze został. Oni nie potrzeba, ale wie pan co, to tutaj coś tam wykombinowali i od razu mi podali, żebym ja dostał. No i ja wtedy zostałem w tym hotelu. Oni mi dodali i dzięki temu sprawa się wyjaśniła. Bonn to piękne miasto, nie, ale takie bardzo mocno zabudowane, no i tam pracowałem. Tak jak powiedziałem, oni dali mi tylko jedną, była jedna partia, jedną obsadę i w związku z tym, natomiast taki system był w tych Niemczech przeważnie, że oni tak, jak jest, że tak powiem, premiera, przygotowują do premiery i po premierze dają bardzo często te przedstawienia. I w związku z tym to było też ogromnie trudne dla mnie, ale równocześnie właśnie świadczyło o mojej dobrej szkole wokalnej. Dlatego, że ja po prostu w ciągu niecałego miesiąca, może 1,5 miesiąca, zaśpiewałem 17 razy tą operę Tannhäusera. Po prostu śpiewałem często 3 razy w tygodniu. A więc w niedzielę, potem może we wtorek, jeszcze gdzieś w piątek i znowu w niedzielę i tak. Nigdy oczywiście raz dzień po dniu, ale z małymi przerwami. Także to jest ta moja historia. Jak ja wyczuwałem, jak oni mnie widzą. Oni mnie widzieli nie tak, jak byli wyuczeni. To znaczy, w tym czasie to w Niemczech uważano, że w Polsce jest bieda. Że ludzie w Polsce to są biedni, głupi i mało tego, że tam jest jakaś jeszcze reżim. I w związku z tym, jakim dziś ja zacząłem rozmawiać z tymi kolegami rozmaitymi, to ich przede wszystkim raziło jedno, że ja tak przyjechałem i tak dobrze to umiem, bo okazuje się tak, jak pierwsza próba, ja przyjechałem, pierwsza próba, to tam jeden przyjechał, próba jeszcze, nic się nie dzieje, ludzie jeszcze tylko są trochę pouczeni. A tu jeden Amerykanin, który tam był, staje i śpiewa już ogromnie, pełnym głosem, wszystko śpiewa i tak dalej. Tak, stara się. Inni trochę czytali jak normalnie na początku z nut. A ja owszem też na pamięć. Okazało się, że musiałem tak dobrze zaśpiewać, że tak oni się nie spodziewali, że ja potrafię w ten sposób zaśpiewać. No, także od razu później ze mną rozmawiali, że już mnie zaakceptowali, bo ja mogłem po tej próbie już wracać do domu. Tych 17 przedstawień to był ogromny wysiłek. I ja po prostu bardzo się musiałem tam szanować, że tak powiem, uważać. I teraz co się stało? Otóż stało się coś takiego, że na to moje przedstawienie przyjechała dyrekcja z opery w Karlsruhe.
Oni się dowiedzieli, że tam jakieś Tannhäuser, Polska, coś, nie wiem jakie tam były dla nich, z jakiego powodu, przyjechali na to przedstawienie. Widocznie im się na tyle spodobało, że mi zaproponowali, żebym ja zaśpiewał żebym ja zaśpiewał u nich właśnie też Tannhäusera tego, bo oni chcą tego Tannhäusera teraz wystawić i żebym ja zaśpiewał. No ja, że tak powiem, bardzo zadowolony, że mi to wszystko dobrze wyszło w tym Bonn, już trochę zarobiłem. Zdecydowałem się, ale teraz właśnie nastąpiła następna ogromna dla mnie próba charakteru. Albo powiedzmy może nie próba charakteru, ale wysiłek ogromny. Bo okazuje się, że Karlsruhe od Bonn to jest 300 kilometrów. I to jest raz, ja musiałem jeździć teraz z Bonn do Karlsruhe na próby, które się tam zaczęły, i tak zaczęło się, że ja jeszcze tu śpiewam, w jednym tu śpiewam, czyli ja po zaśpiewaniu Tannhäusera w Bonn siadam do pociągu, jadę do Karlsruhe i tam idę i tam mam próby 2 dni, potem znowu wracam na przedstawienie w Bonn. Więc to był ogromny wysiłek. Ale jeszcze następny to był właśnie ten, że to w Bonn ja śpiewałem tak zwaną właśnie wersję dresdeńską, a natomiast w Karlsruhe chcieli, to znaczy zaplanowali, że ta wersja to jest wersja tak zwana francuska. Czyli wersja poprawiona, ta wersja drezdeńska poprawiona przez Wagnera w ciągu tam 15 lat, to mniej więcej 15 lat. W tej operze odbywa się tak zwany konkurs tenorów, czyli takich trubadurów, którzy opisują tą konkurs tenorów. I w tym konkursie właśnie w jednej wersji ja śpiewałem 3 razy, a w drugiej wersji 2 razy. I na przykład śpiewałem na tym konkursie 3 razy, tu gdzie 3 razy, to za każdym razem później były odzywki, znowu ja a później on zrobił, że te 3 odzywki, z tych 3 zrobił 2 odzywki, inne. 2 razy, więc to trzeba było dokładnie pamiętać. I ja tu miałem drugą sprawę, na bieżąco tam próbowałem to wszystko zmienić. Wydaje mi się, że byłem jakiś cholernie dzielny, a i miałem jakąś dobrą pamięć w ogóle. To w stosunku do tego, jak się teraz czuję, to w ogóle to był cud, że ja to wszystko jakoś dałem radę śpiewać. No, muzyka jest piękna. Potem jak zacząłem to wszystko śpiewać, to jednak muzyka, zwłaszcza, bo to jest Tannhäuser, jest to opera ta drezdeńska, to jest opera gdzieś tam, nie wiem, w 1845 czy którym była premiera w Dreźnie. To jest opera jeszcze taka wstępna, jedna z pierwszych
wagnerowskich oper. Właśnie w operze tej Tannhäusera jeszcze były takie całe sceny, jak gdyby sceny, które kończyły się i zaczynała się inna scena. No Tak. właśnie, w ogóle cały ten Tannhäuser jest o tyle ciekawy i też i w kontekście twojej kariery, że on sam jako dzieło opowiada o takiej przemianie, takim konflikcie, który istnieje od zawsze człowieka pomiędzy formą zmysłowości a formą duchowości, bo o tym mniej więcej opowiada treść tej opery. Tak samo rzeczywiście Tannhäuser jest operą, która jest po latającym Holendrze, a przed Lohengrinem, gdzie Lohengrin już właściwie jest takim typowym Wagnerem, gdzie jest niekończąca się muzyka, ciągłość akcji, leitmotiv i te wszystkie jego rzeczy. A tutaj są leitmotywy, ale właśnie to, o czym wspominasz, że cały drugi akt właściwie na dobrą sprawę jest taki typowy, no bo tam się dzieją sceny, są arie, co potem już u Wagnera się tego nie Cała spotka. scena chóralna. Gdzieś słychać dźwięk, że chór śpiewa, Właśnie. zaczynają wchodzić, śpiewają, wychodzą, Właśnie. cisza się robi, robi się jak gdyby przerwa. I nagle inna scena. Właśnie. Albo prawda scena taka jak w pierwszym tym u Wenus, a więc taka orgia, to wszystko zmysłowo tam grzeszna i tak dalej, jego tam i później nagle okazuje się jest przerwa, czyli jak coś jest i on nagle okazuje się, znajduje się tam w Turyngii, w innym miejscu, w dawnej swoim normalnym Co więcej, dalej z Tannhäuserem to co mówiłeś o wersji drezdeńskiej i wersji paryskiej, tutaj również jest ten sam konflikt, bo wersja drezdeńska, ta oryginalna, tak jakby, ona była jednak pisana z większym naciskiem na duchowość, na tą przemianę, na pogłębioną rolę Elżbiety, ja mówię treściowo. Natomiast w wersji paryskiej no to tam były wielkie perypetie, żeby było dużo zmysłowości, żeby były rozbudowane balety, czemu się Wagner też trochę ugiął. I nawet muzycznie to trochę się różniło właśnie ze względu na to, żeby uwypuklić ten element taki szaleństwa, zmysłów. Ja nie jestem pewny, ale właśnie jeżeli chodzi o balet, to balet okazało się, że we Francji w tym czasie to balet musiał być zawsze w drugim akcie. Bo nikt nie przychodził na pierwsze, tam młodzież francuska i tak dalej, oni najpierw nie przychodzili, oni się bawili po knajpach, tam gdzieś po jakichś restauracjach i później już zabawieni, a teraz idziemy zobaczyć, jak dziewczyny tańczą. Bo to chodziło o balet, żeby pooglądać sobie dziewczyny, piękne tancerki i tak dalej. A tymczasem właśnie ta drezdeńska, ta pierwsza, to było tak, że się zaczynało. To znaczy była tak pokazywana, balet był jako ta orgia, jaka się odbywa zmysłowo, tam erotyczna orgia, która się odbywa właśnie w tym. W jaskini Wenus, tam się dzieje. Przed pierwszym aktem. No więc on zaczął tam robić jakieś dość na tym doszło do tego, że chociaż podobało się, we Paryżu ten Tannhäuser paryski szedł tylko 3 razy. On za trzecim, pierwsze 2 tak się ogromnie nie podobały, tak, że tak powiem, że on po 3. razie powiedział, koniec, nie będzie i nie stawia. Także 3 razy tylko ta wersja była w Paryżu zrobiona. No teraz tu ja mówię właśnie o tej wersji Karlsruhe. Też mi się jakoś wszystko udało mi się, wszystko zrobiłem. Opera bardzo była zadowolona z tego. No i ja po prostu dopiero wtedy chyba wróciłem do domu, do Warszawy. Natomiast właśnie na
wiadomości, które przychodziły do Polski, dyrektor Kręc, Jan Kręc, który miał zostać dyrektorem Teatru Wielkiego, to on po prostu planował jako swoją pierwszą taką premierę w teatrze Otella Verdiego. I szukał, kto by i tu nie zagrał tego Otella. Ponieważ dowiedział się, że tam gdzieś w Niemczech jest jakiś tenor, który śpiewa Tannhäusera, takie trudne rzeczy i tamten i ten, to po prostu zaproponował mi swoją tą pracę w Teatrze Wielkim. I dzięki, między innymi dlatego właśnie, że ja tam śpiewałem, odnosiłem sukcesy, dzięki temu nagle zostałem zaproszony i poproszony, żebym przyszedł, że dostanę mieszkanie, że dostanę dobrą garzę i tak dalej, żebym tylko się zgodził przyjść. No i tak się stało, że ja właśnie po tych moich występach, po tym wszystkim zrezygnowałem, z czego nie bardzo był zadowolony pan dyrektor Satanowski, bo on już planował chyba Tristana i Izoldę akuratnie i chciał, żebym ja to znowu to śpiewał, ale i był niezadowolony. Zresztą tak było, że jak ja przyszedłem się pożegnać do teatru, w teatrze w Poznaniu, to dyrektor Satanowski dość takim, no, panie, no dobrze, to trudno, ale żałuję, prawda, pan niesłusznie zrobił, bo ja miał do mnie pretensje, że on mnie pomógł wyjechać za granicę, a teraz ja odchodzę. No ja mówię, panie dyrektorze, bo ja tam Warszawa, to jest, no on tego nie rozumiał, ale po prostu na rozmowę mówi, proszę pana, Teatr Wielki w Poznaniu obędzie się też bez pana Węgrzyna. I tak mi powiedział na zakończenie, że tak powiem, tych moich występów. No, ale w Teatrze Wielkim w Warszawie ten Tannhäuser też do ciebie dotarł po jakimś czasie, bo jest rok 74 i bogato, jest bardzo kolejna inscenizacja właśnie w reżyserii Otto Fritza, też Tannhäuser. Tak. Więc ogromnie starali się zrobić. To była znowu wersja, ta sama wersja i ja śpiewałem po polsku. Czyli też. drezdeńska. Tak. I ja śpiewałem po polsku. Właśnie. Także tu znowu była inna. Także jeżeli chodzi o Poznań, w Polsce śpiewałem po polsku, a w tamtym śpiewałem po niemiecku. Obydwie wersje na zmianę rozmaite. I raz tu, raz w jednym teatrze, raz w drugim. No to tak to było z tym Wagnerem. No A jak to wyglądało jeszcze w kontekście współpracy z orkiestrą? Bo opery Wagnera, one mają inną instrumentację niż standardowa, gdzie jest ogromny udział instrumentów dętych. I różnica między Polską a Niemcami, bo w oryginale w Bayreuth, teatrze, który Wagner skonstruował, nakrywa się orkiestrą, żeby ściszyć te wszystkie tuby wagnerowskie i jeżeli chodzi o to oczywiście to jest moja taka opinia. Niemcy przez lata, grając tego Wagnera, nauczyli tą całą blachę, czyli te ostre dźwięki, jak trąbki, jak puzony, jak bębny, to wszystko. Oni nauczyli ich grać cicho. A jeżeli gdzieś mieli jakieś trudności, to nawet nakładali takie kraty na orkiestrę. To znaczy na ten otwór orkiestrowy. Z tej strony, nie tylko tam, gdzie są skrzypce, bo normalnie te skrzypce i to są po lewej stronie, a blacha jest po prawej. To tam na prawą stronę. Kładli zawsze taką blachę. I dzięki temu tak walczyli. Natomiast zdarzało się, że pewno ci niektórzy doskonali muzycy umieli nawet zagrać na tych trąbkach i na tym, owszem, niby dobrze, ładnie, ale bez mocnych tych dźwięków.
U nas niestety w teatrze ciągle panowała ta tendencja, że jednak u Wagnera to trzeba walić. I nie było w stanie, ani się orkiestra nie chciała zgodzić, żeby jej tam gdzieś przykryć, bo i będzie duszno. To nie. Czyli były próby, oni się nie zgadzali, tak? Nie zgadzali się, tak. Nie zgadzali się. I grali głośno. W związku z tym pewne momenty właśnie, zwłaszcza w teatrze, no to trzeba było umieć to jakoś pokonać. Lecz mnie nie cieszą ładne pony, te swoje znów powrócić strony. Tam świeci nieba jasny las, tam się żeni wody las, tam świerga taca dźwięci lgają, tam zmierzch kościeli wody krają, a pozwól Pani odejść stąd. Bogini ma, Pani, błagamy Cię. No ciężko przekrzyczeć taką orkiestrę głośną, która gra Tak. bez ograniczeń właśnie w takiej instrumentacji jeszcze jak u Tak. Wagnera. Tak, także tutaj bywa, bo są miejsca tam kiedy nie, ale później oni wchodzą. I nieraz właśnie tak było zrobione. Na przykład tutaj pamiętam Elżbieta i mój duet Elżbieta i Tannhäuser w drugim akcie w Warszawie. To tak, jak ja śpiewała najpierw Elżbieta, ona weszła w takim wspaniałe, znane jest takie wejście. W tym momencie, jak ona, Elżbieta, to dają skrzypce, grają, wszystko jest ładne. I tylko przychodzi Tannhäuser i już ładują tą blachę. Już się musi głośniej. Że tak powiem tak. No, ogromną rzeczą w Tannhäuserze jest trzeci akt. W trzecim akcie odbywa się tak zwane pielgrzymka do Rzymu. I ta pielgrzymka to jest po prostu opowieść, jak po prostu naród wtedy, widząc, że on grzeszy i że jest wbrew, chcieli go zabić. Rzeczywiście turniej tenorów, który zresztą też o turnieju potem myślę, że chwilę porozmawiamy, bo turniej tenorów na zamku w Warburgu Tak. jest chyba pierwowzorem czegoś, co było modne w końcówce XX wieku, tych turniejów tenorów, ale tą dygresję na potem. Natomiast rzeczywiście tutaj znowu jest pokazany jeszcze raz konflikt pomiędzy taką zmysłowością a duchowością, miłością zmysłową a duchową. No tak, więc gdzie wszyscy ci Minnesengerzy inni niż Wagner, jego konkurenci, śpiewają właśnie o takiej uwzniesionej formie miłości i stosunku do niej, a a Tannhäuser rzeczywiście wystąpił w obronie miłości tej zmysłowej, cielesnej. Tak. I to spowodowało taką gwałtowną reakcję, gdzie też jest zresztą bardzo piękny fragment muzyczny, kiedy to wszystko się tak jakby ten świat rozpada, bo to nagle się ten świat rozpada. Tak. Po prostu tylko dzięki temu, że on kochał się w tej Elżbiecie i wzajemnie ona miała do niego jakieś dobre uczucia, to ona walczyła, żeby go nie zabić. I w związku z tym zdecydowali tylko jedno. Owszem, ale on musi pójść do Rzymu i prosić papieża, musi prosić o przebaczenie. I jak dostanie przebaczenie, dopiero może wracać do nich. I to się stało, on się zgodził. I właśnie trzeci akt to jest między innymi, jak on i on zaczyna opowiadać o tej podróży do Rzymu. I tam się już zdarza właśnie między innymi w tym, że są mowy takie, gdzie jest taki Sprechgesang. To znaczy, gdzie tam się zdarza. Tak. Tam już jest właśnie ten taki Wagner
nowy, który taki nowy, za chwilę będzie w Lohengrinie. Nowość taka, że tam się zaczyna. I po prostu właśnie między innymi w tych recenzjach niemieckich wszyscy Niemcy zawsze wspominali o tym, że ja zawsze, oni byli przyzwyczajeni, że normalnie ci niemieccy śpiewacy nieraz tak się zmęczą na tym pierwszym i drugim akcie, że właśnie ta opowieść o tym jest słaba. A tymczasem u mnie zawsze tak było, że ja się jak gdyby rozgrzewałem tego i właśnie największy sukces miałem, bo śpiewałem bardzo mocnym, zdrowym głosem, opowiadałem to wszystko i to im się podobało. I nawet wspominali w recenzjach właśnie to coś takiego, że oni po prostu dziwili się, że ja już w tym trzecim akcie jeszcze mam tyle siły to zaśpiewać w ten sposób. Budowa, te kostiumy, jakie były w tym czasie, to były dawno wieczne, to znaczy średniowieczne kostiumy. Bogate, ładne, bo to chodziło o to, że ten naród niby to był bogaty, spokojny. Oni sobie robili o miłości, oni sobie śpiewali konkursy, oni żyli spokojnie. To rycerze, to są rycerze, bo mieli charakter i tak dalej, to tego typu. No więc w związku z tym kostiumy takie były. I ja właśnie między innymi mam, prawda, zdjęcia na przykład z Niemiec. W obydwu tych niemieckich i w Bonn i w Karlsruhe, w tych dwóch operach, są wszędzie pokazane takie bogate, ten kostiumy są bogate w tym Tannhäuserze. Natomiast mój występ w Tannhäuserze, który się odbył w Lipsku, trzeci, to było NRD. I oni już chcieli uniknąć tego bogactwa, z tego burżujstwa, nie wiadomo co. I w związku z tym ten Tannhäuser był, taka była scenografia, że wszyscy wychodzili tylko w normalnych ubraniach i to ani jedne, bo normalnie wszędzie były sztandary, takie flagi, takie to wszystko bogate, a tu nic. Jeżeli to tylko na sztandar to był taki biały, czysty, bez niczego. To tak była, że tak powiem, zrobiona ta opera w Dresden. To jest ciekawy wątek, jeżeli chodzi o inscenizację, scenografię i stroje, jeżeli chodzi o Wagnera. Zwłaszcza w tym okresie powojennym, ponieważ, tak jak wspomnieliśmy, muzyka Wagnera, ona była przez hitlerowców mocno wpisana w ich propagandę. Tak. Zresztą niestety za zgodą i akceptacją potomków Wagnera, którzy w tym czasie zawiadywali festiwalem w Bayreuth i tak jakby tym całym dziedzictwem. Więc oczywiście Wagner, jestem przekonany, że on gardziłby takimi ludźmi jak Adolf Hitler i jego propaganda, bo to był człowiek rewolucji, wolności i wielkich ideałów. Natomiast cóż, pokolenia następne tak zdecydowały. I rzeczywiście to wtedy było wypełnione tymi wszystkimi symbolami staroniemiecko-germańskimi, tymi walkiriami w hełmach z rogami, wszelkim tym właśnie o czym opowiadałeś, czy też turniejami tymi rycerskimi i ich całym anturażem. Skądinąd sala, w której się odbywał turniej tenorów na zamku w Warburgu, ona właściwie została odtworzona przez Ludwika II Bawarskiego w jego zamku Neuschwanstein przez niego jako wielkiego admiratora Wagnera. Ale po wojnie, nie tylko w Polsce, ale też w krajach, które były dotknięte wojną i tym wszystkim złym, co było udziałem hitlerowskich Niemiec, rzeczywiście ten Wagner był odsunięty i trochę nie bardzo wiadomo było, co z nim robić. I w sukurs temu tak naprawdę najmocniej przyszedł znowu
Znowu urodzina Wagnera i festiwal bajerowski w Bayreuth, gdzie właściwie Wieland Wagner, który był kolejnym pokoleniem, on wprowadził takiego Wagnera w inscenizacjach odrealnionych. To właśnie trochę co opowiadałeś o NRD, gdzie nagle to się dzieje nie w przestrzeni takiej, że zamek na Warburgu i tak dalej, tylko że jest to przestrzeń odrealniona. On potrafił to zupełnie odrealnić, że tak jakby wybierał tylko istotę tego, o czym jest ta opowieść, czyli tak jak tutaj na przykład przemiany i walki człowieka, takiej właściwie odwiecznej pomiędzy zmysłowością a duchowością. Natomiast pozbywał się tego całego anturażu takiego starogermańskiego. I to promieniowało i w tej chwili rzeczywiście w dużej mierze Wagner jest wystawiany w sposób tak zwany nowoczesny, że właśnie to jest oderwane. To trochę ma korzenie właśnie w tym, żeby zdjąć to złe odium. Aczkolwiek ja osobiście, ponieważ jestem dużym fanem Wagnera, ja czytałem wrażenia Wagnera z pierwszych wystawień Ringów, jego w teatrze w Bayreuth, który zbudował. I tam to było wystawione też starogermańsko. I generalnie Wagner nie był za szczęśliwy z tego, jak to wyglądało, bo on był zwolennikiem takich starogreckich tradycji, że w teatrze, w którym wystawiano, na przykład nie powinno się bić braw dla artystów, ponieważ ich nagrodą jest to, że mogą tą sztukę zaprezentować. Więc gdzieś tam może po latach to, co w tej chwili jest i co jest jako nowoczesne, nie wykluczam, że to by trafiało w gusta samego twórcy Ryszarda Wagnera, o ile by żył, ale to przepraszam, że tak przedłużyłem, ale to jest dość ciekawy wątek, o którym poruszyłeś, bo to jest taka ewolucja, stąd to trochę wynika. A inna rzecz, że NRD jako kraj komunistyczny, oni rzeczywiście się chcieli odżegnać jeszcze bardziej od hitleryzmu, od takiej germańskości, że są postępowi i nowi. To tak to rzeczywiście skutkowało. Warto by jeszcze, jak już się mówi o tej muzyce i o Wagnerze, to trzeba by było powiedzieć o tym teatrze Wagner, który został zbudowany przez tego Ludwika II Bawarskiego. On zbudował na życzenie Wagnera. I Wagner zrobił coś takiego właśnie, że mimo, że były jemu zależało na tym, żeby właśnie orkiestra w żaden sposób, chociaż była bardzo bogata żeby ona nie przeszkadzała temu, co ci mówił, ten Sprachgesang, czyli temu, co się dzieje, czyli treści tego przedstawienia, tego dramatu, bo to był dramat muzyczny. Orkiestra niby jak gdyby powinna być akompaniamentem, takim jak gdyby skryta. I w związku z tym w tym teatrze tak było zrobione, że tam nawet jeżeli były napisane nuty na jakąś to jak oni grali głośno, to i tak ich nie było słychać, bo ten dźwięk orkiestry szedł bokami i już zupełnie. A tu ludzie w teatrze w Bayreuth to po prostu ludzie nie widzą orkiestry, ani nie widzą tego. Aktorzy stoją blisko i decydują, mówią. Czyli orkiestra jest, akompaniament jest z tyłu. To jest ogromnie ważne. Właśnie, bo orkiestra jak duża, właśnie głośna, stoi i jest przed tobą, to człowiek, żeby się dostać do publiczności, musi dźwiękiem przebić tą orkiestrę. I to jest właśnie trudne. To znaczy, to nie jest trudne tylko w takim wypadku, jak jest dźwięk dobrze ustawiony. Jak jest dźwięk źle ustawiony, to go nie słychać po prostu. On jest stłumiony i koniec. Ludzie nie są zadowoleni z takiego dźwięku. W takich wielkich teatrach w ogóle śpiewać, że tak powiem, jakąś kiepską szkołą, to się nie da. Bo to od razu jest widać. Po prostu nawet jak pamiętam jak w teatrze chcą kogoś zwerbować, to siadają na tym, to już nawet go takiego, to po 10-15 metrach już słychać od razu, czy jest głos dobrze wyszkolony, czy on nie leci.
Nie słychać go. Więc jak mogą słyszeć tam 2000 ludzi na scenie? Musi być inna szkoła. Szkoła ta, powiedzmy właśnie, jeżeli chodzi o tych dużych stacjach, o tych oper i szkoła, proszę Ciebie, jaka panuje w takich dużych teatrach, to jest zupełnie inny sposób śpiewania jak normalnie w mniejszych teatrach. Bo po prostu ten dźwięk jest inaczej, musi być skonstruowany, bardziej prawidłowo, zbliżony. Śpiew człowieka musi być zbliżony do dźwięku tego, do dźwięku muzycznego jakiegoś, do fletu, bo okazuje się taki flet, czy jakiś inny mały to on stanie i tu gra orkiestra, on zagra i go słychać, bo on ten dźwięk przejdzie przez wszystko. No. Właśnie Bayreuth, ten teatr Bayreuth, skoro już poruszyliśmy, to też jest rzecz bardzo, bardzo ciekawa, bo Wagner był rewolucjonistą nie tylko w zakresie społecznym, bo on rzeczywiście uczestniczył w czasie Wiosny Ludów, aktywnie brał udział, ale również był rewolucjonistą w zakresie artystycznym i teatr Bayreuth jest takim ukoronowaniem jego pomysłu na zmianę w sztuce, ponieważ Wagner widział wszystko jako pewien rodzaj totalnego dzieła, gdzie tak naprawdę te jego opery, one potem już były pisane z zamysłem, że są to pewnego rodzaju misteria bardziej niż opery. I on tak zakładał również korzystanie z nich, że na przykład Pierścień Nibelunga, on jest czymś, co ludzie przychodzą nie tyle obejrzeć, jak ktoś śpiewa, ile przeżyć to misterium. Nawet do tej pory bilety na Ring w teatrze w Bayreuth są sprzedawane łącznie. Jest jeden spektakl, który, no bo to są bardzo długie rzeczy, Ludzie z całego świata. Ludzie przyjeżdżają z całego świata, ale są długie przerwy, że się wychodzi, zjada się obiad, wraca się i to po prostu służy temu. Cały dzień. Taki był zamysł. Taki był właśnie zamysł Wagnera. Ale tam jak jest przerwa, później jak wzywają, to takie jakieś fragmenty z tej opery gra taka orkiestra i wzywa, ludzie powoli idą, przychodzą. Więc to była zupełnie całkowita zmiana we wszystkim. Wagner zaproponował nową instrumentację, nowy sposób prowadzenia opowieści, że jest to opowieść ciągła, bez numerów tak zwanych, bez arii, bez takich rzeczy, które są w jednym momencie się skupiają, co do tej pory opera była na tym związana. Właśnie taki rodzaj mozaiki czy też puzzle złożonego z leitmotywów, gdzie to była też narracja muzyczna, pogłębiała to, co się działo na scenie, plus właśnie osobny, zaprojektowany teatr, który ma odpowiadać tym wymogom i tam właśnie te rzeczy wszystkie z orkiestronem, z tym, żeby to wyciszyć, z inną instrumentacją orkiestry, ale też i z siedzeniami dla publiczności, które były takie, że one były i wąskie, drewniane i ich zadaniem było to, żeby nie pozwalać na to, żeby tracić uwagę poprzez wygodne siedzenie, tylko raczej, żeby zmuszać do skupienia się na scenie, więc on totalnie to wszystko zmienił. Ale mało tego, te wszystkie zmiany spowodowały to, że ta muzyka wagnerowska została trochę wpuszczana w tą muzykę włoską, francuską. I to bardzo łatwo jest nawet wysłyszeć nieraz, że są pewne rzeczy w podobny sposób, to znaczy zostały uznane jako prawidłowe, że tak powiem. Ja pamiętam, jak śpiewałem Turandot, to tam na przykład bardzo często w Turandot słyszy się pewne rzeczy, w których widać, że to jest tak jak gdyby od Wagnera. Czyli w momencie, jak tam przychodzą jakieś momenty bardzo takie dynamiczne, czy jakie powiedzmy, to w tym momencie
między innymi trochę ci inni kompozytorzy korzystali z tych jego koncepcji. No on miał pomysł, na coś zupełnie nowego, czego nie było. Że nie to, że powtórzenie czegoś, że coś jest mocniej, albo coś jest szybciej, albo że coś jest głośniej, tylko w ogóle inne nie można podejście. nie można się dziwić, że jemu się zaczęło to wszystko nie podobać. Jeżeli to było, że ktoś wychodzi, śpiewają przerwa, brawa, tu, tamto, a on myślał o tym, żeby to było jakiś o czymś, jakaś historia, jakaś rzecz bardzo ważna, równocześnie akompaniowała to ten niby dramat muzyczny. No, żeby to było, ciągnęło, żeby było wrażenie, żeby człowiek miał wrażenie, a nie, że tylko poszczególne jak gdyby utwory ludzie sobie doceniali, czy to jest dobre, czy tak. Tannhäuser Wagnera no, też nie jest jedyną operą Wagnera, z którą miałeś do czynienia i które śpiewałeś, bo tego było więcej. To jeszcze może to przypomnijmy. Ja śpiewałem Latający Holender. To śpiewałem i to przyjechał specjalnie do Teatru Wielkiego. Przyjechał specjalnie reżyser z Niemiec. I on to dziwnie zaczął, już miał wersję, jak to ma być śpiewane. I ta wersja w teatrze polegała na tym, że przede wszystkim aktorzy byli oświetlani nie z przodu, tylko z boku, ze sceny, tam z botnej ze sceny. To taka była jedna rzecz, że tam stamtąd przede wszystkim byli, że tak powiem, oświetlani, a równocześnie, proszę Ciebie, on nie uznawał gry takiej, że aktor śpiewając rusza rękami. To nie wolno było. Co jest bardzo pomocnicze, bo jak człowiek śpiewa coś chce dołożyć, no to dodaje to ta ręka, czy dwie, czy ten, to on zabraniał tego. Czyli jak gdyby powiedział tak, trzeba wziąć sobie rękę, położyć z tyłu na plecach i śpiewać. Czyli on chciał, żeby człowiek swoją postacią, wyrazem, tylko tak to pokazywać. To było bardzo trudne, pamiętam. Jeszcze jednym Wagnerem, w którym pamiętam, że brałeś udział, to było wystawienie Ringu, które tutaj przyjechało za dyrektora znowu Satanowskiego, ale Satanowskiego tutaj w Warszawie w Teatrze Wielkim, gdzie to było wielkie wydarzenie, bo to był chyba jedyny raz, jak ja pamiętam, wystawienie pełnego ringu Pierścienia Nibelungów w Warszawie. No, ja mogę... I to wielka produkcja była, to na pewno. Nie, więc moim zdaniem, z tego co ja tak ogólnie powiedzmy mogę powiedzieć, to jest tak. Robert Satanowski dogadał się z ambasadą niemiecką, że on wystawi tutaj ten ring właśnie, wszystkie 4 przedstawienia razem po tym i że to musi być tak, żeby to po prostu w Polsce dopiero zobaczyli, co to jest Wagner, jaka to jest muzyka niemiecka. I w związku z tym te wszystkie główne role były obsadzane przez aktorów takich, którzy śpiewają w Niemczech, najlepszych aktorów. Także tam sceny bardzo dobre. Na to podobno ambasada dała jakieś pieniądze dodatkowo. No i tu Robert Satanowski zrobił, on nie dyrygował, też zdaje się, tylko najpierw jego dyrygowali inni. To premierą. Czyli premiera to się odbyła właściwie tak bardzo bogato. No tam nie skąpiono pieniędzy na inscenizację, to na pewno, bo to były wielkie scenografie,
Mnóstwo tam się zaroiło właśnie od tych wszystkich Fafnerów, Fasoldów w przebraniach. Tak. No, nie brakowało niczego tak naprawdę. Nie, więc to było bardzo trudne przedstawienie. I w związku z tym bogato, trzeba było wszystko bogato, się zrobiła się wielka z tego rzecz. Możemy to spuentować trochę w ten sposób, że Tannhäuser jest takim punktem zwrotnym w twojej karierze. Tak. I jakbym tak w krótkości powiedział, to tak. Co ja zyskałem? Pieniądze. Bo byłem dużo lepiej płacony za to. Dalej. Dojście do Teatru Wielkiego i praca tam przez 25 lat. A równocześnie musiałem się zdobyć na to, śpiewając duże, takie ciężkie rzeczy, jeszcze bardziej jak gdyby doszlifować swoją technikę śpiewaczą, żeby po prostu dać radę i się nie wykończyć tym ostrym, ciężkim śpiewaniem. Czyli Tannhäusera darzysz Tak. wielkim No i w uczuciem. związku z tym to wszystko razem spowodowało, zwłaszcza te pieniądze i, że tak powiem, Teatr Wielki, no, że jestem w Warszawie i żyłem spokojnie sobie, spokojnie żyłem. Czyli on właściwie, od niego zadecydowało jak gdyby w pewnym sensie Tak. moje istnienie w Warszawie. Tak. Bo to inaczej to nie wiem jak to No będzie. właśnie, i tutaj też To jest- trochę jest tak, że opera Tannhäuser, tak żeby spróbować jakąś analogię na koniec znaleźć, że opera Tannhäuser, ona opowiada o przemianie bohatera, przemianie Tannhäusera właśnie z takiej zmysłowości w cielesności w duchowość. W twoim przypadku jest to początek kariery, ale też przemiana rzeczywiście z takiego repertuaru trochę frywolnego, bo to jednak zaczynałeś od operetki, więc tam było dużo takich właśnie klimatów Tannhäusera w Grocie Wenus. Wszedłeś w ten repertuar, który właśnie jest mocno uduchowiony. Właśnie Tannhäuser, wszelkie Otella, wszelkie rzeczy, które się potem działy, więc trochę też gdzieś tam tą analogię można znaleźć. Dobrze, no ja dziękuję bardzo za tą rozmowę w takim razie. Cieszę się, że mogliśmy ja bym porozmawiać. jeszcze do tego mógł dołożyć coś takiego, że w Teatrze Wielkim przez 25 lat, co jest, można by powiedzieć, wielkim, śpiewając tylko takie ciężkie partie, pierwszoplanowe, miałem 860 przedstawień. Czyli i w tym co najmniej 30 kilka premier. Także to jest mój dorobek, który miałem tutaj w teatrze. No i to człowiek dzięki temu to wtedy jakoś inaczej o tej muzyce myśli, a zwłaszcza inaczej o śpiewie. Bo tu trzeba bez przerwy myśleć o tym, jak to zaśpiewać, żeby w tym teatrze być słyszanym, być słyszany jaką techniką. I tą technikę udało mi się w jakiś sposób opanować. A czy w tym momencie pamiętasz Tannhäusera, pamiętasz tekst, muzykę? Czy jesteś w stanie tak jakby w pamięci odtworzyć to? Nie. Czy to by wymagało tak jakby... To znaczy ja mogę tam chór ta ri ra 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 ri 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 ta ta ra ra ta ti i tak dalej. To takie